Cześć! Jak wiecie, na moim kanale dużo miejsca poświęcam podatkom, biznesowi międzynarodowemu. Staram się Wam przybliżyć kulturę prowadzenia biznesu za granicą. Jako że u sąsiada trawa jest zawsze bardziej zielona, zapraszam Was do mojej nowej miniserii, w której przyjrzymy się temu, jakie tak naprawdę podatki płacą rezydenci innych krajów. Na pierwszy ogień najbliższa memu sercu – Estonia. Jeżeli to nie jest Wasz pierwszy film poświęcony podatkom w Estonii, to z całą pewnością wcześniej dowiedzieliście się, że życie estońskiego rezydenta podatkowego jest stosunkowo nieskomplikowane. Dlaczego? Bo kręci się wokół trzech dwudziestek. 20% podatku PIT, 20% podatku CIT oraz 20% podatku VAT. Estoński podatnik płaci podatki w sposób liniowy, a system jest sprawiedliwy i równy dla wszystkich pracujących. Dodatkowo, jeżeli jesteśmy rezydentem podatkowym w Estonii, a jednocześnie wspólnikiem w spółce kapitałowej i niezależnie czy jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółka akcyjna, to nie istnieje znane z polskich przepisów podwójne opodatkowanie. Jeżeli podatek dochodowy zapłaciła spółka, to jej wspólnik podatku od dywidendy płacić nie musi. Proste i probiznesowe? Jak cała Estonia. A co w przypadku, gdy estoński rezydent podatkowy otrzymuje dywidendy ze spółek zarejestrowanych w innych krajach? Dobrze myślicie, od nich również nie jest płacony podatek w Estonii. Aby tak się stało, spółka wypłacająca musi wcześniej w kraju swojej rejestracji zapłacić podatek dochodowy od zysku, który jest podstawą dywidendy. Tyle teoria, a teraz kilka przykładów na linii Polska-Estonia. W pierwszym, jeżeli estoński rezydent podatkowy kontroluje spółkę zarejestrowaną w Estonii, ta spółka, jak wiecie, nie płaci podatku do momentu, gdy nie wypłaca dywidendy. Przy jej wypłacie spółka płaci 20% podatku, a nasz rezydent podatku wówczas nie zapłaci. W drugim przykładzie, w dużym uproszczeniu, estoński rezydent podatkowy kontroluje spółkę zarejestrowaną w Estonii, która jest udziałowcem w spółce polskiej przez ponad 24 miesiące. Spółka polska, będąca małym podatnikiem, odprowadza w Polsce 9% podatek dochodowy, natomiast spółka estońska, otrzymując dywidendę z Polski, nie płaci już od niej innego podatku. Jeżeli po pewnym czasie spółka estońska zdecyduje się wypłacić dywidendę swojemu estońskiemu udziałowcowi, to nie będzie ona dodatkowo opodatkowana po jego stronie, gdyż podatek został już zapłacony wcześniej w Polsce. W tym przypadku to spółka estońska jako dysponent dywidendy decyduje o momencie jej wypłaty. Estonia nie jest popularnym kierunkiem emigracji podatkowej. Dlaczego? Może dlatego, że nie jest tu tak ciepło jak na Malcie, nie ma tylu kancelarii co na Cyprze, a jesienie i zimy potrafią dać w kość. Jeżeli jednak odłożymy kwestie klimatyczne, może się okazać, że estońscy rezydenci mają wiele probiznesowych przywilejów, a Estonia sama w sobie jest świetnym miejscem do życia dla podatników.